W 2004 roku Sony postanowiło zaatakować rynek, który był zdominowany przez lata przez Nintendo. Chodzi oczywiście o rynek konsol kieszonkowych. Przez lata przewinęło się trochę tych sprzętów, jednak to zawsze Nintendo wychodziło zwycięsko z pojedynków, częstokroć miażdżąc przeciwników. Czy tym razem Sony udało się podnieść rękawice i stanąć do równej walki z Big N? Za pierwszego handhelda uznaje się wydaną w 1979 roku konsolę Microvision, na którą wyszło zaledwie 12 gier. Warto wspomnieć, że konsola oferowała ekranik o wielkości 16x16 pikseli, także szału nie było. Przez kolejne lata kilka firm będzie próbowało podjąć temat przenośnych konsol, jednak dopiero w 1989 roku Nintendo odniesie spektakularny sukces, wydając w Japonii niepozorną konsolę Game Boy. Wymienne kartridże, możliwość grania w multi przez kabel Link i całkiem przyzwoita długość pracy na bateriach sprawiły, że Game Boy schodził jak ciepłe bułeczki. Sporo pomógł też fakt, że jedną ze startowych gier był Tetris. Temat szybko został podjęty przez Atari, które w tym samym roku zadebiutowało konsolą Atari Lynx, a chwilę później Sega wyskoczyła z Game Gear. Pomimo że sprzęty były o wiele bardziej zaawansowane, przegrały z Game Boyem. W kolejnych latach szczęścia spróbuje jeszcze wiele innych firm. NEC, Bandai, SNK, jednak wszyscy będą musieli przyznać wyższość Nintendo, które z kolejnymi iteracjami Game Boya i potem Nintendo Dual Screen zgarniało największą część rynku konsol przenośnych. Rok 2003 był zdominowany wciąż przez Game Boy Advance, jednak Sony postanowiło spróbować szczęścia. Złośliwi twierdzili, że nie robi się konsol przenośnych, no chyba że się jest Nintendo albo Sega. Jednak Sony miało na to całkiem niezły, przemyślany plan, jak i komu sprzedać swój sprzęt. W tym czasie PlayStation 2 była w połowie życia generacji i zdominowała rynek konsol domowych, wręcz zmiatając konkurentów z planszy. Hity wyskakiwały miesiąc w miesiąc, dostarczając nieprzerwany strumień dobrych gier spragnionym graczom. Do tego w tym też roku Sony obniżyło cenę konsoli o połowę. Tłuste lata PlayStation trwały w najlepsze, jednak co by było, gdyby dać tą samą rozrywkę, znaną z konsol domowych, ale dostępną w każdej chwili w formacie przenośnym. Na E3 w 2003 roku Sony zapowiedziało system przenośny zwany jako PSP, PlayStation Portable, ogłaszając też nowy nośnik stworzony właśnie dla tej konsoli, czyli płytki UMD. Podano wstępną specyfikację oraz pokazano wczesny prototyp, który względem wersji premierowej wyglądał dość kosmicznie. D-pad był dotykowy, a cały front konsoli nie miał w zasadzie wystających elementów. Każdy przycisk był wkomponowany w obudowę. Ken Kutaragi nazwał PSP Walkmanem XXI wieku i było to świetne zagranie, przypominające, że Sony miało ogromne sukcesy, jeśli chodzi o przenośne słuchanie muzyki i nawiązało tym sukcesem do nadchodzącej konsoli. Po części było to całkiem trafne określenie. Kutaragi nie zapomniał wspomnieć, że PSP będzie systemem nie tylko do grania, ale i oglądania filmów czy słuchania muzyki, czyli przenośnym centrum multimedialnym. Rok później, w 2004 roku, pokazano końcową wersję konsoli. Porównując ją z kosmicznym obłym PSP z 2003 roku, można było czuć lekkie rozczarowanie. Jednak zmiany, jak mniemam, były niezbędne celem zwiększenia ergonomii, nawet kosztem estetyki. Pamiętajmy, że ten rok to wciąż ogromna dominacja PlayStation 2 i rok jej największych hitów. San Andreas, Gran Turismo 4, Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Społeczność graczy była gigantyczna, więc i czas na wypuszczenie na rynek nowej konsoli był doskonały. Sony nie chciało zakłócać w żaden sposób szóstej generacji, a wejść gdzieś obok niej, oferując zupełnie nowe doznanie na przenośnym sprzęcie, jak i zgarniając starych fanów pamiętających pierwsze PlayStation i mieli na to pomysł. Pełna specyfikacja robiła wrażenie. Konsola była napędzana procesorem o taktowaniu 333 MHz, wyposażona w 32 MB RAMu, moduł Wi-Fi, wejście na karty Microstick Duo, a wisienką na torcie był kolorowy ekran o wielkości 4,3 cala o rozdzielczości 480 na 272 piksele. Do tego pojemna bateria, która miała zapewnić do 6 godzin rozgrywki. PSP była najpotężniejszą konsolą przenośną swojego czasu i deklasowała Nintendo DS praktycznie w każdym aspekcie.
PSP również umożliwiało granie w multiplayer, obok oczywistego grania po sieci Wi-Fi, także możliwość podłączenia do 4 konsoli ad hoc w promieniu 15 metrów. Konsola prezentowała się całkiem przyjemnie. Duży ekran, niewielka analogowa gałka, niestety tylko jedna, co potem będzie się mściło przy grach FPS. Po prawej stronie pojawił się przełącznik Hold, który pozwalał konsoli wejść w tryb uśpienia. Na górze był wbudowany IRDA, który nie miał zupełnie zastosowania. Po lewej stronie znalazło się miejsce dla przełącznika trybu Wi-Fi lub ad hoc, natomiast napęd UMD znalazł się z tyłu konsoli. Dość powiedzieć, że sprzęt miał większość potrzebnych funkcji, no może poza tym drugim nieszczęsnym analogiem. Ważny był też nowy nośnik, dysk UMD, Universal Media Disk, niewielki krążek zamknięty w plastikowej kasetce z niewielkim wycięciem, przez które płytka była czytana. Eliminowało to rysowanie płyty i zwiększało trwałość samego nośnika. Pojemność wynosiła 1,8 GB w płytach dwuwarstwowych i 900 MB na jednej warstwie. Sony postanowiło pójść w napęd optyczny, aby zyskać pojemny nośnik, ale miało to też złe strony. Napęd żarł baterię, gry wgrywały się wolniej niż z kartridży i oczywiście konsolka była głośniejsza niż sprzęty konkurencji. Obok gier także było możliwe odtwarzanie z UMD filmów, które były kodowane kodekiem H264 do rozdzielczości 720x480. Ta była potem przeskalowywana do ekranu PSP. Sony wyciągnęło też wnioski z porażki systemów Betamax z połowy lat 70. Betamax był konkurentem kaset VHS, oferował lepszą jakość i trwałość nośnika, jednak poległ w jednym bardzo istotnym aspekcie. Sony nie zgodziło się na dystrybuowanie na Betamaxie filmów pornograficznych, coś z czym VHS nie miał najmniejszych problemów. Śmieszne, ale był to jeden z poważniejszych powodów sromotnej porażki Betamaxa. Przy nośnikach UMD Sony przypomniało sobie o tej historii i na dyskach UMD pojawiły się również filmy dla miłośników pornosów. Aby szybciej wprowadzić format UMD Video, Sony zorganizowało fajną akcję promocyjną. Do każdej zakupionej konsoli za darmo można było dostać film Spider-Man na UMD. W zasadzie oglądanie filmu na PSP nie różniło się zbytnio od oglądania filmów na DVD. Były napisy, różne ścieżki dialogowe, przewijanie do scen, ale też i materiały dodatkowe. Choć nośnik nie miał najmniejszych szans z formatem DVD, wyszło na nim ponad 650 filmów. Mało tego, w premierę konsoli filmy na UMD były całkiem sporym sukcesem, sprzedając 500 000 płytek. Po części sukces był spowodowany tym, że po premierze nie było zbyt wielu hitów na PSP. Jednak już w 2006 roku większość wytwórni wycofało się z formatu UMD, uznając go za nierentowny. Menu konsoli było wczesną wersją XMB, znaną z telewizorów Sony i później z PlayStation 3. Warto wspomnieć, że konsola oferowała też upgrade firmware'u i kolejne ich iteracje wprowadzały całkiem nowe i przydatne funkcje. Możliwość uruchamiania plików MP4 z karty pamięci, customowe tematy menu, tapety, obsługa flasha, później w 2008 roku będzie możliwość zakupienia gier w sklepie PlayStation Store. Także pojawiało się coraz więcej udogodnień, np. Remote Play, który pozwala połączyć PSP z konsolą PlayStation 3 i zamienić PlayStation Portable w pilota do dużej konsoli. Pojawił się też Comic Reader, czyli aplikacja do czytania cyfrowych komiksów oraz obsługa Skype'a. Premiera konsoli odbyła się w 2004 roku w Japonii i niestety ilość gier nie powalała, jedynie 6 tytułów, a tak naprawdę na uwagę zasługiwały jedynie Lumines, fenomenalny klon Tetrisa łączący grę logiczną i muzyczną, oraz Ridge Racer, kolejna odsłona kultowych wyścigów. Cena konsoli wynosiła w przeliczeniu $181 za wersję podstawową i $226 za tzw. Value Pack. W podstawowej wersji była konsola, ładowarka, bateria, komplet instrukcji oraz płytka demo. Natomiast w tej droższej dorzucono pokrowiec, słuchawki, pasek na rękę i 32 MB kartę pamięci. Premiera w Ameryce odbyła się 24 marca 2005 roku i gracze dostali bibliotekę 16 tytułów. Wśród wartych wspomnienia była wariacja na temat Metal Geara zwana jako Metal Gear Acid, szybkie i kolorowe wyścigi Wipeout Pure, Need for Speed Underground o podtytule Rivals oraz oczywiście komplet gier sportowych.
W Europie konsola zadebiutowała we wrześniu 2005 roku. Europejczycy dostali aż 24 tytuły, wśród których warto wspomnieć o Medieval Resurrection, nowej części dość znanej gry z pierwszego PlayStation. W Ameryce pierwszego dnia zeszło 500 000 konsol, co było sporym sukcesem, choć Sony twierdziło, że to poniżej ich oczekiwań. W Europie przez pierwszy tydzień sprzedaż była na poziomie 1 000 000 sztuk. Sumarycznie sprzedano ponad 80 milionów konsol, co jak na debiutujący sprzęt firmy, która szlify w przenośnym sprzęcie zdobyła podczas tworzenia Walkmana, było gigantycznym sukcesem. Choć warto wspomnieć, że nie udało się pobić sukcesu Game Boya i Game Boya Advance, ale udało się pokonać Nintendo 3DS. Pod względem sprzedaży PSP uplasowało się na 10. miejscu listy sprzedanych konsol, co jest bardzo dobrym wynikiem. Warto wspomnieć o kontrowersjach związanych z reklamami zamieszczonymi na billboardach w Holandii promujących nową wersję kolorystyczną konsoli, białą. Sony zostało posądzone o rasizm, choć reklama zrobiła sporo szumu, więc poniekąd spełniła swoje zadanie. Ale marketing Sony Portable to też jedna z głośniejszych PR-owych wpadek, o którym Sony stara się zapewne do dzisiaj zapomnieć. Reklama All I Want for Christmas is PSP miała być wiralowym filmem, gdzie niejaki Charlie pomaga swojemu kumplowi Jeremiemu zdobyć wymarzoną konsolkę. Gracze dość szybko wykryli oszustwo i próbę sprzedania wirala, który był przygotowany przez agencję. Niestety, zamiast przyznać się do błędu, ciągnęli dalej ten żenujący cyrk. Kampania dziś jest uważana za jedną z najgorszych prób wypromowania materiału wiralowego. Japończycy zadbali też o to, aby wydać przeróżne wersje kolorystyczne systemów i tutaj różnorodność była ogromna. Białe, srebrne, złote, niebieskie, czerwone, brązowe, różowe, żółte. Do tego dochodziły konsole w limitowanych edycjach w kolorach Moro, sygnowane logiem Coca-Coli oraz oczywiście wersje konsol wychodzących na premierę danej gry. Metal Gear Solid Portable Ops, Gran Turismo, God of War, Star Wars, Final Fantasy i wiele więcej. Dość powiedzieć, że wyszło ponad 60 wariacji sprzętu wraz z unikalnymi wersjami konsol, np. dostępną jedynie w 6 sztukach wersję Squad Commander czy jednej sztuce Green Lantern. Konsola doczekała się też kilku iteracji. W kolejnej, zwanej Slim, z powodu jej odchudzenia, pozbyto się portu IRDA, ale dorzucono połączenie TV. Zwiększono pamięć do 64 MB i sporo zmniejszono pojemność baterii, aż do 1200 mAh. Z innych wersji warto wspomnieć o PSP Go, z której wyrzucono czytnik UMD, a konsola była skierowana do graczy, którzy nowe gry mieli kupować jedynie przez PlayStation Store. PSP Go okazało się sporą klapą. Pomimo zmienionego wyglądu i rozsuwanej obudowy, na sprzęt opierający się jedynie na wersjach cyfrowych było zdecydowanie za wcześnie. Na koniec wypuszczono jeszcze wersję PSP Street, z której pozbyto się niemal wszystkich funkcji łącznie z modułem Wi-Fi, przez co sporo obniżono cenę, ale ta wersja też pod kątem wykonania pozostawiała sporo do życzenia. PlayStation Portable doczekało się też kilku ciekawych, choć nie zawsze przydatnych dodatków. Obok przeróżnej maści futerałów, ochraniaczy, Sony wydało kamerę do robienia zdjęć i kręcenia filmów, choć ich jakość była mocno średnia. Pojawił się odbiornik GPS, tuner telewizyjny, motion sensor, który później będzie znany z telefonów, czy większa bateria. Firmy prześcigały się w produkowaniu mniej lub bardziej przydatnych gadżetów. Chiny zalewały rynek swoimi podróbkami, zniżając się nawet do takich sytuacji, kiedy wypuszczano podróbkę folii na ekrany firmy Hori. Zalew chińszczyzny był sporym problemem. W zasadzie kupno np. karty pamięci Memory Stick Duo z niesprawdzonego źródła było ruletką. Dopiero po jej włożeniu do PSP i zerknięciu, czy obsługuje Magic Gate, można było być pewnym, że karta jest oryginalna. Jeśli chodzi o gry, tutaj Sony przyjęło ciekawą taktykę. Nie bez powodu na konsolę mówiono o kieszonkowe PlayStation 2, gdyż wiele gier przenoszono z tej konsoli. Jednak w zasadzie nigdy nie były to porty 1:1. Zazwyczaj oferowały zupełnie nową fabułę lub wariacje na temat danej marki. Na pewno kupując grę na PSP, którą miałeś już na PlayStation 2 lub później na PlayStation 3, mogłeś być pewien, że doświadczenie z niej płynące będzie inne. Sony postanowiło uderzyć nie tylko fanów PlayStation 2, ale dać mnóstwo dobroci dla graczy pamiętających pierwsze PlayStation i tęskniących do tamtejszych hitów. Stąd też powracały marki, które były uznawane za porzucone. Medieval Resurrection,
Third Birthday, czyli nowa odsłona Parasite Eve, czy Afterburner, długo by wymieniać. Oczywiście pojawiło się wiele gier z PlayStation 2. Na prowadzenie wysuwają się dwie części Grand Theft Auto, Vice City Stories i Liberty City Stories, które oferowały zupełnie nową fabułę z nowymi zadaniami i postaciami. Metal Gear Solid Peace Walker był nową odsłoną Snake Eatera, choć w zmienionej formie, gdzie grało się następujące po sobie krótkie misje. Tekken 6, kultowa bijatyka, która nie ustępowała tej z dużej konsoli, dwie części fenomenalnego God of War, które tak jak na PlayStation 2, tak i na PSP deklasowały konkurencję poziomem grafiki, dalej dwie części Silent Hill, jak i Silent Hill Experience, który był produkcją typu visual novel. W Japonii ukazały się dwie części Yakuzy, pewnym grom zmieniono sposób prowadzenia rozgrywki. Killzone Liberation, jak i Army of Two oferowały widok izometryczny, który o wiele bardziej się sprawdzał na małym ekranie niż gry FPS, choć i te też się pojawiały. Medal of Honor Heroes, Call of Duty Road to Victory, choć w tych grach okrutnie doskwierał brak drugiej gałki analogowej. Co prawda niektóre gry potrafiły sobie z tym poradzić doskonale, np. obie części Siphon Filter. Pojawiły się też hity od Ubisoftu, czyli Assassin's Creed, Splinter Cell Essential czy Ghost Recon. Dalej przenośna wersja Def Jam pod tytule Takeover, Gran Turismo, który oferował aż 833 samochody, hit z PlayStation 3 Motorstorm o podtytule Arctic Edge wprowadzał nowe pojazdy i śnieżną miejscówkę, dwie części Burnouta przenosiły szaleńcze jazdy i kraksy na mały ekranik, czy wreszcie mega hit Monster Hunter przeniesiony z PlayStation 2. Tutaj dostał jedną niezwykle istotną rzecz – multiplayer. Społeczność na punkcie tej gry oszalała. Trzecia część sprzedała się w prawie 5 milionach egzemplarzy i wskoczyła na trzecie miejsce najlepiej sprzedających się gier na PSP. Pokonały ją tylko dwie odsłony GTA. Mało tego, wśród 10 najlepiej sprzedających się gier 4 miejsca zajmują gry z serii Monster Hunter. Ilość gier, jak i różnice pomiędzy dużą PlayStation mogłyby zająć mnóstwo odcinków, więc choć mógłbym wymieniać dalej, zatrzymajmy się na tym. Były też porty gier przenoszące gry 1 do 1 z dużych konsol, jak King Kong, Dante's Inferno, trylogia Prince of Persia, Star Wars Force Unleashed. Gry, choć oferowały podobne wyzwanie, miały oczywiście gorszą grafikę, jednakże mniejsza rozdzielczość i mniejszy ekran powodowały, że nie było to aż tak widoczne. Warto wspomnieć o emulacji PlayStation 1, z którym PSP radziło sobie znakomicie. Każda gra uruchamiała się bez najmniejszego problemu, jednak o odpalaniu naszej biblioteki gier można było zapomnieć. Gry musiały być pobrane z PlayStation Store przez PlayStation 3, a następnie przerzucone na kartę pamięci PSP. Tak więc nawet jeśli miałeś w domu sporą bibliotekę ulubionych tytułów, i tak trzeba było je kupić od nowa, przynajmniej przy legalnym użytkowaniu. PlayStation Portable to też ogrom gier ekskluzywnych, przygotowanych pod konsole i granie mobilne. Tutaj warto wspomnieć o dwóch częściach Final Fantasy Dissidia, bijatyce arenowej, w której ścierają się postacie z różnych części serii, dwie części Loco Roco, sympatycznej gry o żółtym glucie z prostymi zasadami i prostej grafice, dwie części absolutnego hitu w postaci Lumines, silnie uzależniającej gry łączącej Tetrisa i grę muzyczną, całkiem przyjemną i efektowną ścigałkę Pursuit Force z przeskakiwaniem na kolejne samochody i strzelaniem do bandytów, platformówki Death Junior i Deadhead Fred, świetna trylogia gier rytmicznych Patapon, gdzie nasza rola sprowadzała się do rytmicznego naciskania przycisków, aby postacie na ekranie wykonywały określone czynności. Dość powiedzieć, że mnóstwo gier z biblioteki PSP zostanie potem przeportowana na PlayStation 2, jak i PlayStation 3. Tak dobre były to produkcje. Lista gier liczy sobie 1369 tytułów, a ostatnim z nich jest Retro City Rampage, wydany w lipcu 2016 roku. Historia PSP to też ciągła walka z piractwem. Konsola nie opierała się długo hakerom, którzy już rok po premierze złamali zabezpieczenia. Początkowe exploity umożliwiały złamanie konsoli poprzez wykorzystanie zapisów gry Grand Theft Auto Liberty City Stories, stąd też niesamowita popularność
popularność tej gry, jak i jej gigantyczna sprzedaż. Jednak prawdziwym przełomem było custom firmware i osobnik ukrywający się pod pseudonimem Dark Alex. Możliwość wgrania zmodyfikowanego systemu operacyjnego nie tylko umożliwiała uruchamianie gier w formacie ISO z karty pamięci, ale dorzucała całą masę użytecznych funkcjonalności. Od możliwości podmiany miejscami funkcji przycisków kółka i krzyżyka w japońskich konsolach, poprzez obniżenie lub podwyższenie taktowania zegara. Były to bardzo pożyteczne rzeczy, szczególnie dla osób, które chciały wydłużyć czas działania baterii, zwłaszcza że gra z pliku ISO mniej ją zżerała niż granie z płyty UMD, gdzie czytnik pracował w zasadzie non-stop. Oczywiście od razu pojawiły się emulatory przeróżnych konsol, zwiększając bibliotekę gier do kilku tysięcy tytułów. Również dodano możliwość odpalania każdej gry z PSX-a bez potrzeby jej kupowania. Ciekawym aspektem było zgrywanie gier w formacie ISO na kartę pamięci. Karty Memory Stick Duo na samym początku były dość drogie, a ich pojemność nie powalała. Pliki z grą nierzadko zajmowały ponad 1 GB przestrzeni. To też dużo gier na kartę nie dawało się zmieścić, ale i na to piraci znaleźli sposób. Opracowano format CSO, który kompresował pliki ISO, gry ładowały się nieco wolniej, ale zajmowały o wiele mniej miejsca. Sony próbowało wypuszczać nowe wersje firmware'u, ale piraci bardzo szybko je łamali i wydawali zmodyfikowane wersje. Jednak trzeba przyznać, że możliwość odpalania piratów była w pewien sposób Sony na rękę, bo sprzedaż konsoli mocno wzrosła. Na pewno nie byli z tego pocieszeni producenci gier, którzy tracili na tym spore pieniądze. Ostatnią, najdziwniejszą historią jest ta z baterią Pandora. Dziś w sumie nikt nie wie, jak było naprawdę. Dalsza historia jest niepotwierdzona i może być jedynie plotką. Otóż słynny Dark Alex oddał swoją konsolę do serwisu i otrzymał ją ze zmodyfikowaną serwisową baterią. Było to dość dziwne i jeszcze raz powtarzam, nie wiem ile w tym prawdy. Bateria umożliwiała uruchomienie menu serwisowego w konsoli i potrafiła przywrócić do życia sprzęty zamienione w cegły. Jednak warto pamiętać, że modyfikacja pojawiła się pod koniec życia PSP i ponownie podtrzymała słabnącą sprzedaż konsolki, także komuś z tym było na pewno na rękę. Koniec końców gwoździem do trumny PSP było bez wątpienia piractwo. Gry w dniu premiery można już było pobrać z torrentów i z plików ISO uruchamiać na zmodyfikowanych sprzętach. Na starania Sony, aby załatać dziury, było już za późno. Deweloperzy, widząc skalę piractwa i spore straty, jeden po drugim rezygnowali z tworzenia gier na PlayStation Portable, gdyż było to najzwyczajniej w świecie nieopłacalne. Pod koniec życia konsoli Sony zalało rynek wersjami gier Platinum i Essential. W zasadzie dziś 80% gier, jakie można kupić na aukcjach, to właśnie te. Coraz trudniej dostać wersje premierowe, nawet wydawałoby się dość popularnych tytułów. PlayStation Portable okazało się dobrym przenośnym systemem. Deklasowało pod kątem graficznym konsolę Nintendo, oferowała mnóstwo świetnych gier, umożliwiała oglądanie filmów, słuchania muzyki. Multimedialny kombajn do dziś może robić całkiem niezłe wrażenie. Gry nadal się bronią, a niektóre z nich są wręcz ponadczasowe. PSP weszło na rynek z przytupem i myślę, że Sony nie miało powodów czuć się pokrzywdzonym. Ilość sprzedanych konsol, jak i fantastycznych tytułów tylko utwierdzało w przekonaniu, że kto jak kto, ale Sony zna się na robieniu maszynek do gier. Jednak to nie koniec przygody z konsolami przenośnymi. PSP była na rynku 11 lat i były to bardzo dobre lata. Dużo dobrych gier pokazywało, że jest potencjał w przenośnych systemach i pewnie historia potoczyłaby się inaczej, gdyby nie piractwo, którego nie potrafiono zatrzymać. Sony postanowi zaatakować rynek mobilny jeszcze raz. Tym razem jednak mocno przeliczając swoje siły, jak i wierność fanów.